Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt z transferem i będę przerabiać puszkę metalową farbami kredowymi marki La Pajarita. Zaczynam od oczyszczania tej puszki i użyłam rozpuszczalnika z acetonem, czyli zmywacza do paznokci, po to, żeby pozbyć się kleju od ewentualnych naklejek i po prostu tłustych plam. No i później odrobinę przeszlifowałam górne brzegi, dlatego że będę chciała je też odrobinkę przemalować i żeby puszka się dobrze zamykała. Przeszlifowałam je papierem ściernym. Używam farby kredowej bezpośrednio na puszce, na metalu, bez podkładu. Po pierwszej warstwie ta farba ma prawo wyglądać niezbyt atrakcyjnie, ale musisz mi uwierzyć na słowo, że ona się trzyma tego metalu po prostu rewelacyjnie. Także próbowałam otwierać później i zamykać tą puszkę. Naprawdę nie widać śladów jakby otarcia, czyli przyczepność jest naprawdę bardzo dobra. Nie mam w ogóle do niej zastrzeżeń, a tu też widać przy okazji, jakie jest drugie krycie tej farby. Naprawdę świetne, czyli po drugiej warstwie, tak samo jak przy malowaniu mebli, praktycznie uzyskuje dobre krycie. I teraz sięgam po kolor czarny. Dla kontrastu to jest tak zwany prawie czarny, bo przy farbach kredowych dosyć trudno jest uzyskać kompletnie czarny odcień. No i teraz tak, potrzebny jest cienki pędzelek. Ten pędzelek namoczyłam w wodzie, no i widać ile prób z boku, zanim osiągnęłam to idealne połączenie między ilością wody a ilością pigmentu na pędzlu. No i parę kreseczek sobie robię z boku, a potem już bezpośrednio na metalu maluję sobie fastrygę. Później to będzie puszka w stylu vintage, czyli taka postarzana, więc potrzebne mi jest odrobinę takie przybrudzenie, cieniowanie. I to cieniowanie robię zawsze ściętym pędzlem. Farbę nakładam tylko na czubek tego pędzla, dzięki temu to cieniowanie w ogóle jest możliwe. I tu widać też na górze, że pocieniuję sobie to koło dookoła motywu, który znajdzie się w centrum. I tą samą techniką. Pędzel moczę w wodzie, potem nabieram na czubek, próbuję z boku, na papierze czy na czymkolwiek, jaką mam ilość tej farby, czy jest wszystko w porządku, jak jest odpowiednia ilość, dopiero wtedy maluję. Pocieszające jest to, że nawet jeżeli coś nie wyjdzie, będzie za mocno, to można taką dziecięcą chusteczką wilgotną po prostu to przetrzeć i poprawić, zdjąć nadmiar. No i teraz transfer. Użyłam, to będzie transfer lewostronny, czyli motyw musi być odwrócony w lustrzanym odbiciu. Żeby odwrócić motyw w lustrzanym odbiciu, wystarczy użyć programu Paint. Także jeśli ktoś jest ciekawy, zapraszam, jest też film na ten temat na stronie na Facebooku. I teraz użyłam preparatu do transferu, też tej samej marki La Pajarita i jest to dla mnie test tego preparatu i za chwilę będzie widać jego efekty. Tradycyjnie nie używam zwykłego pędzla, tylko gąbkowego po to, żeby go nie zniszczyć, bo pędzle po prostu zwykłe z Włosia niszczą się od preparatów transferowych, po prostu się sklejają. I teraz nakładam na obrazek, na przedmiot, przykładam ten obrazek dokładnie w tym miejscu, można to też zrobić za pomocą folii i przykładam folię w tej chwili i będę dociskać wałeczkiem tak, żeby mieć pewność, że ten motyw mi się super dokładnie wszędzie przykleił, że pozbyłam się powietrza spod spodu. No i przyklejam, a następnie wszystko dokładnie suszę. Celowo suszę za pomocą suszarki, bo chciałabym uzyskać podobny efekt jak przy prowadzeniu warsztatów, czyli jest ważne dla mnie, że będzie to działało od razu. Teraz moczę cały papier, delikatnie zwilżam za pomocą dłoni po prostu, można pędzelkiem i zaczyna się to tak zwane słynne kulanie papieru, czyli muszę go po prostu usunąć tak, żeby dotrzeć do warstwy, która zatrzymała mój pigment, przykleiła pigment z tego wydruku. No i muszę powiedzieć, że wnioski są takie, że to jest jednak produkt dosyć delikatny, jest w porządku, ale dla mnie no, nie jest na 100% idealny, dlatego że podczas ścierania zauważyłam, że brzegi bardzo łatwo zetrzeć. To ma swoją zaletę, bo nie trzeba ich później szlifować, ale ogólnie przestałam w pewnym momencie pocierać po tym motywie, bo bałam się, że porobię dziury. Czyli no, jakby do preparatów porównywalnych dla mnie niestety nie przystaje jakościowo. Całość zabezpieczona
zabezpieczyłam lakierem matowym i to z kolei jest strzał w 10, bo ten lakier jest po prostu idealny i piękny matowy odcień daje i ma super konsystencję. A na koniec, jak to wszystko wyschło, to wszystko jeszcze woskuję. Czyli podsumowanie tego, to transfer jest ok, natomiast lakier matowy jest idealny. Podziel się tym filmem, jeśli Ci się podobało, zostaw komentarz i do zobaczenia w kolejnym.